Nie jedyna zdobycz taka amerykańska. Druga to ogłosiłam tom wierszy amerykańskich. Ta Ameryka była tak dla mnie odmienna, że właściwie wymagała jakiegoś zaświadczenia tego, co ja tam zobaczyłam. I to są poszczególne postaci. I to jest bardzo często dosyć szczególny tom, ponieważ on czerpie, znaczy ja pisząc go, przygotowując go, właściwie posiłkowałam się nowinami codziennymi w New Yorkerze. Znaczy New York Times, który przychodził do nas regularnie. No, wrzucał zawsze przez park, przez jakieś szlachety, wrzucał nam przejeżdżając na takim wózeczku, no, listonosz. Więc to jest jedno. Potem myślę, że nigdy bym nie napisała, mimo że to jest dosyć odległy czas, jednak książki, która jest antologią poetek amerykańskich. No się nazywa się Brzoskwinie. Ale to już dużo później, ale mimo wszystko korzystałam tam jednak z tej wiedzy mojej o Ameryce i o poezji amerykańskiej. Poza tym udało nam się wydać właściwie takim sumptem troszkę uniwersyteckim, chociaż to nie ma z uniwersytetem nic wspólnego, taką książkę, która jest antologią poezji amerykańskiej od Walta Whitmana, Emily Dickinson, aż do dzisiejszych czasów, bo ostatnim poetą, który tam jest wydrukowany u nas, co już na Cubiegu, jest Simicz, który wtedy był bardzo nieznany, a teraz ma bardzo poczesne miejsce w literaturze, w poezji amerykańskiej. Ten uniwersytet był także możliwością poznania amerykańskich pisarzy, amerykańskich poetów, oni tam przyjeżdżali. Zaprzyjaźniliśmy się z takim poetą, który się nazywa Louis Simpson, którego wiersze także tłumaczyliśmy, a który podobnie jak Artur brał udział w ostatniej wojnie, był w Europie, zakochał się w Apolinerze i przetłumaczył jakieś wiersze Apolinera. Podobnie zresztą z Apolinerem, który jest moim autorem, znaczy opracowanym przeze mnie, podobnie się interesował Allen Ginsberg. Ginsberg, który napisał bardzo piękną odę na cmentarzu, przy grobie Apolinera. Takie jak gdyby rozmowa z poetą. Bardzo piękna.